Witam Was wszystkich, drodzy widzowie. Dzisiaj nagrywam ten odcinek z ogromnym smutkiem i z ogromną żałością i z ogromnym żalem i z ogromną pretensją do pewnych ludzi i do pewnych środowisk. Przeczytałam książkę, którą uważam, że powinien przeczytać każdy człowiek, któremu na sercu leży dobro połowy ludzkości, czyli mężczyzn. Książka pod tytułem Przegryw. Przegryw Patrycja Wieczorkiewicz i Aleksandra Herzyk. Mężczyźni w pułapce gniewu i samotności. I mam tutaj wielki szacunek i wielkie uznanie dla autorek tej książki, że zdecydowały się zająć tym tematem. Ponieważ niektórzy mają do tego podejście, do tego tematu fałszywe. Uważam fałszywe, nieprawdziwe i krzywdzące. Zarówno z prawej strony, jak i lewej strony politycznego spektrum. O czym opowiada książka Przegryw? Opowiada o tak zwanych incelach. Incel to jest słowo z języka angielskiego. Powstało w 1997 roku, kiedy jedna z osób, które doświadczyły tego zjawiska, założyła stronę internetową, gdzie opisywała swoje doświadczenia i pozwalała innym też tam opisywać. Incel z angielskiego skrót od involuntary celibate, czyli niedobrowolny celibat. Celibat rozumiany jako brak podejmowania stosunków seksualnych, aktywności seksualnej. Jest pewna grupa młodych mężczyzn w wieku powiedzmy od 18 do 30 paru lat. Od kilkunastu lat to zjawisko przybiera na sile w całym rozwiniętym świecie, w krajach rozwiniętych, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Europie Zachodniej, w Europie Środkowej. Akurat tutaj autorki skupiają się na naszym polskim podwórku. I są to mężczyźni, którzy czego oni chcą? Czego oni chcą? Oni chcą tego, czego chce miażdżąca ilość ludzi. Nie wszyscy, nie wszyscy. Jest pewna ilość ludzi, którzy są jednocześnie i aseksualni, i aromantyczni. To są ci, którzy nie interesują się nie tylko seksualnością, ale i związkami w ogóle. Nawet nie chcą w białych związkach być, bo osoby aseksualne mogą żyć zarówno w białych związkach, jak i mogą żyć w związkach seksualnych, tylko na przykład nie czują tej sfery seksualnej, ale mogą podejmować stosunki seksualne, żeby zadowolić partnera, ale są osoby aseksualne, które są zainteresowane sferą związkową, a są osoby aseksualne i aromantyczne jednocześnie, które w ogóle tą sferą nie są zainteresowane i nie sprawia im to żadnego cierpienia. Ale incele to są ludzie, którzy bardzo chcą kochać, którzy pragną bliskości, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, bliskości drugiego człowieka. Czyli tego, czego generalnie pragniemy my wszyscy jako ludzie. Wszyscy dorośli tego pragną.
którzy są seksualni. Wszyscy seksualni ludzie tego pragną. Bliskości fizycznej i bliskości emocjonalnej drugiego człowieka. Pragną kochać, a nie mogą. Nie potrafią. Starają się, a są odrzucani. Chcieliby, nie wiedzą od czego zacząć. Nie mają pewnych umiejętności. I z tego powodu wpadają w coraz większą rozpacz i przygnębienie. I wpadają do psychicznej czarnej dziury. Jak to pisał Nietzsche, kiedy patrzysz w otchłań, to ta otchłań także patrzy na ciebie. Spadają w tę psychiczną otchłań, ponieważ otoczenie ma ich w dupie. Nikogo to nie obchodzi, że oni cierpią psychicznie, straszliwie. Wielu ludzi, którzy cierpi na zaburzenia psychiczne, zgodzą się z tym, że ból psychiczny potrafi być znacznie bardziej gorszy od fizycznego. To jest piekło. Piekło na ziemi. Ludzie, którzy tego doświadczają, nie muszą się bać piekła po śmierci, jeżeli takie istnieje. Bo już go doświadczają na ziemi. Za życia. I się go nie muszą bać. Bo go doświadczają cały czas. I już nic gorszego ich nie może spotkać. Ból psychiczny, który pożera od środka, wyniszcza życie, jest przeżywany w samotności i potęgowany jeszcze bardziej przez otoczenie, które mówi: wyjdź do ludzi. Powiedz introwertykowi: wyjdź do ludzi. Nic gorszego nie możesz mu powiedzieć. Co to znaczy dla introwertyka wyjść do ludzi? Powiedz tak ekstrawertykowi: ekstrawertyk? W to mi graj. Tak jest. Są ludzie, jest impreza, idziemy. Introwertyk? Co to znaczy wyjść do ludzi? Nic to nie znaczy. Bo to nie mówi, gdzie, kiedy, z kim, w jaki sposób i w jakich okolicznościach spotkać się z ludźmi. Powiedzieć introwertykowi: wyjdź do ludzi, to jak mu powiedzieć: mam w dupie to, co ty przeżywasz. Nie wiem, jak ty jesteś skonstruowany. Masz tutaj ogryzek. Weź se. Ci mężczyźni cierpią potwornie i straszliwie. A gdy otoczenie ma ich w dupie, otoczenie rozumiane jako rodzina, jako nauczyciele, jako rówieśnicy i jako w naszej kochanej polskiej rzeczywistości Kościół. Oni się nie interesują tym, co ty przeżywasz. Nie. I pojawia się tam taki wątek. Czy inselem może być kobieta? Miażdżąca większość inseli na swoich internetowych forach uważa, że nie. Bo kobiecie jest według nich bardzo łatwo wejść w związek. Ultra łatwo. Kobieta ma bardzo łatwo na rynku matrymonialnym. Tak twierdzą. Wystarczy, że się umaluje i ma branie. Co ja o tym myślę? Uważam, że
Incelem może być kobieta. Może być. I może cierpieć tak samo jak ci nieszczęśliwi incele mężczyźni. A może nawet o jeden aspekt gorzej. Bo kobieta incel nie znajdzie miejsca nawet w tej internetowej społeczności tak zwanych przegrywów. Kobieta incel jest takim przegrywem, że nawet wśród przegrywów nie znajdzie miejsca. I incel to niekoniecznie w 100% ten, kto nigdy w życiu nie przeżył aktu seksualnego. Bo pojawiają się tam osoby, które przeżyły akt seksualny, na przykład z prostytutką. Może być incelem ktoś, kto przeżył akt seksualny, ale jego życie seksualne jest totalnie nieudane, bo on nie potrafi przeżyć tego inaczej niż osobie, której zapłaci. Nie potrafi inaczej niż zapłacić za usługę. To jest desperacja. To jest ostatnia deska ratunku. A nie potrafi się umówić na przygodę na jedną noc. Nie potrafi. Nie mówiąc już o tym, że nie potrafi doświadczyć bliskości fizycznej z ukochaną osobą. Czyli ten level hard, najwyższy level. To jest już poza jego czy jej zasięgiem. Totalnie. I możemy sobie zadać pytanie, skąd się to bierze? Skąd się tacy ludzie biorą? Dlaczego? Bo nic się znikąd nie bierze. Ja w życiu, zanim jeszcze tę książkę przeczytałam, próbowałam sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo wiele odpowiedzi na wiele pytań musiałam szukać na własną rękę też. Niestety prawda jest taka, że w przypadku inceli nie jest ich winą, że tacy się stali. Nie. I niestety pokazuje to, jak niewiele od nas zależy. Jak wiele sytuacji wynika z tego, że dostaliśmy od losu takie, a nie inne karty. I nie mamy na to wpływu. Nie mamy wpływu na to, gdzie się urodzimy, w jakiej części, czy w jakiejś wiosce w Indiach, gdzie nie ma wody ani elektryczności, czy może będziemy dziećmi Donalda Trumpa i będziemy mieli forsy jak lodu. Nie mamy wpływu na to, jaką będziemy mieli rodzinę, czy zostaniemy znalezieni w śmietniku i będziemy wychowywani w domu dziecka, czy będziemy wychowywani wśród kochających rodziców czy opiekunów. Nie mamy na to wpływu. Na tak wiele rzeczy nie mamy wpływu. I dlaczego ludzie nie potrafią sobie poradzić w sferze związkowo-seksualnej? Niestety, prawda jest straszliwa. To wynika
z doświadczeń w pierwszych kilkunastu latach życia. Co najgorsze, na najbardziej podstawowym poziomie w pierwszych 3 latach życia. Tak jest, niestety taka jest brutalna prawda. Jest taka teoria przywiązania Johna Bowley'ego. Otóż rodzi się dziecko, przychodzi na ten świat. Dziecko nie może się bronić. Dziecko jest całkowicie bezbronne, zależne. Dziecko musi przetrwać. Żeby przetrwać, musi mieć opiekuna. I gdy dziecko przychodzi na ten świat, nawiązuje relacje z najbliższą mu osobą. I to nie musi być biologiczna matka, bo nie zawsze biologiczna matka jest, bo czasem nie żyje, wiadomo, albo nie zajmuje się dzieckiem. To może być biologiczny ojciec, bo matka na przykład nie żyje, a to mogą być niebiologiczni rodzice, opiekunowie, którzy się zajmują dzieckiem. I powstaje między dzieckiem a między tym opiekunem więź w ciągu 3 pierwszych lat życia. Rodzaj przywiązania. I czy to od was zależy? No to jasne i ciasne. Oczywiście, że nie. To zależy w tych pierwszych 3 latach życia od tego opiekuna. Jak reagował na wasze potrzeby. Byliście dzieckiem kompletnie bezbronnym, bezradnym i właściwie całe wasze wtedy życie zależało od niego. I są style przywiązania, które się wtedy wytwarzają. Bezpieczny, lękowy, unikający, zdezorganizowany. Jeżeli macie styl bezpieczny, to jesteście najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Ten styl bezpieczny, który się wytworzył, sprawia, że jesteście na życie wyposażeni w coś, czego żadne pieniądze, żadne dobra materialne, żadne dyplomy wykształcenia, certyfikaty nie zastąpią. Macie solidną bazę psychiczną, emocjonalną na całe życie. I dzięki temu możecie żyć zarówno w pojedynkę i nie reagujecie wtedy tak, że ojejku, ja jestem sama, ja nie wiem co robić, ja nie umiem się z sobą zająć, ja potrzebuję kogoś, żeby ta osoba mną pokierowała, żeby wypełniła te braki, które ja mam. To jest niezdrowe. Tylko, żyję w pojedynkę, jest fajnie, dobrze jest jak jest, umiem się sobą zająć, bo sam jestem kompletny. Jak ktoś się pojawi w moim życiu, to dobrze. Jak ktoś się nie pojawi, no to też okej, bo ja ze sobą się dobrze czuję. Jesteście najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. I z tego nie powstają incele. Nie. Dalej mamy styl unikający. Styl unikający to jest taki, że opiekun miał was gdzieś. Dziecko wiedziało, że nie ma sensu o nic prosić. Bo jak płacze, to opiekun nie przychodzi. Nie odpowiada na jego potrzeby. No więc ja mam gdzieś relację. To jest osoba, która wyrośnie na taką, że ja sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. To jest niezależność, ale to jest taka patologiczna niezależność. To jest taka niezależność, która w ogóle nie dopuszcza więzi z innymi ludźmi. No bo skoro żadnych więzi nie dostałem, to każda więź to jest zło. I to ludzie z osobowością
dyssocjalną mogą mieć taki styl przywiązania z tego, co się dowiadywałam. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach. Dalej mamy styl lękowy. Dziecko się boi, że zostanie opuszczone. Straszliwy lęk przed opuszczeniem. I potem to może się skończyć z tym, że właśnie się boi samotności, że na przykład wyjedzie partner czy partnerka gdzieś na jeden dzień do pracy i ojejku, zdradził mnie, porzucił mnie, gdzie jest? Ojejku, to się źle skończy, nie wiem co robić. Spojrzy się na kogoś, na pewno się zakochał, ojej, to się źle skończy, na pewno mnie porzuci. To jest styl unikający. I jest styl zdezorganizowany, czyli totalne pomieszanie z poplątaniem. Wszystko złe naraz. To jest najgorszy styl ze wszystkich. Raz opiekun się uśmiecha, raz opiekun mnie bije, raz opiekun mnie zostawi, a raz opiekun mnie przytłoczy swoją obecnością. Raz zaspokaja moje potrzeby, raz nie. Dobre podłoże do powstania osobowości borderline, zaburzenie osobowości z pogranicza. Oczywiście potem te 3 lata to też nie wszystko. Potem wiadomo, jak ktoś może znaleźć jakichś dobrych rówieśników, może to być jakoś złagodzone. Niestety to jest taka baza. Ja myślałam najpierw, że to są jakieś wymysły, no bo dla mnie to brzmiało niewiarygodnie. Niestety jest to prawda i to się potwierdza. I taki człowiek, taki przegryw incel, jak on chce wejść w te związki, a nie ma tej bazy, nie ma umiejętności, nic nie umie, no to jedno niepowodzenie. A podniosę się. Drugie, znowu dostałem. Trzecie, świat jest przeciwko mnie. I w pewnym momencie ma takie przekonanie, że świat jest przeciwko niemu, co jest w pewnym stopniu prawdą. Bo część osób go zawiodła w życiu, tak? Ale nie ma zasobów, żeby się dalej podnieść i zaczyna popadać w czarną rozpacz i wchodzi na te grupy dyskusyjne ludzi, którzy mają takie same doświadczenia jak on i się utwierdzają w tym przekonaniu. I się czuje w pewien sposób tutaj dobrze, bo to jest jedyne miejsce, gdzie jest zrozumiany. I czasami rozpacz jest fajniejsza niż nadzieja. Nadzieja jest torturą, rozpacz przynosi ulgę, bo jeżeli masz nadzieję, to jest jakieś zagrożenie, że to się nie spełni. A jeżeli toniesz w rozpaczy, pławisz się w tej rozpaczy i utwierdzasz się w tym, to jest stabilnie. Nic cię już nie zaskoczy. I pławi się w tej rozpaczy, i pławi się w tej rozpaczy. I niestety w Stanach Zjednoczonych już doszło do strzelanin. Zresztą Stany Zjednoczone przodują w strzelaninach. Zastanawiam mnie, czy to tylko wynika z łatwego dostępu do broni, czy są też jakieś inne czynniki. Ale wiadomo, szkolne strzelaniny Stany nie mają sobie równych, a też byli incele, na przykład Elliot Rodger, który zastrzelił wiele osób, a potem siebie. A wcześniej nagrał manifest, który wrzucił do internetu, że ma 22 lata, jest prawiczkiem, żadna kobieta nie chciała go, nienawidzi wszystkich, nienawidzi ludzi w związkach. No i teraz wszystkiemu pokaże. Wszystkim pokaże. I to jest chęć zwrócenia uwagi na swoje nieszczęście. Skoro przez tyle lat byłem ignorowany, to teraz wszyscy mnie zobaczą.
i zabija innych i siebie. Dlatego tak ważne jest, nie wiem, czy to do kogoś dotrze, ale mówię do was, jeżeli jesteście rodzicami, opiekunami, nauczycielami, żebyście do cholery jasnej zwracali uwagę. Jeżeli uczeń czy wasze dziecko pogrąża się coraz bardziej w rozpaczy, to waszym cholernym obowiązkiem jest zwrócić na to uwagę i zająć się tym, zanim to przybierze bardziej tragiczną formę, zanim zrobi ze złości coś komuś albo sobie. A nie mówienie, to taki wiek. A czy widziałeś kiedyś szczęśliwego nastolatka? A masz wszystko. Masz dach nad głową, masz ubrania, masz korepetycje, tylko naukę masz do roboty. No i o co ci chodzi? Jeżeli doszło do takiej tragedii, jeżeli ten człowiek zrobił coś sobie albo innym, a wy tak wcześniej to ignorowaliście, to ośmielam się stwierdzić, że jesteście temu współwinni. Powinniście się głęboko wstydzić. I lata mijają i taki insel ma. Nie poradził sobie w gimnazjum, kiedy już w późnej podstawówce, 11, 12, 13 lat, już wtedy nawet pamiętam pary były, nie? Potem w gimnazjum to już tak, jest tego coraz więcej, liceum i takie gimnazjalne czy licealne, teraz nie ma gimnazjum, ale późna podstawówka to też mówię gimnazjum. Oczywiście możecie powiedzieć, że bardzo rzadko takie szkolne miłości w dorosłym życiu przetrwają. Ale one są bezcenne, bo to jest takie doświadczenie. Jeżeli jest coś pozytywnego, jeżeli jest to pozytywne, to jest potem co wspominać na stare lata i uśmiechasz się i sobie wspominasz, że siedzieliśmy w ławce, siedzieliśmy w parku, poszliśmy do kina. Jeżeli jest to negatywne, to uczy też czegoś, żeby uważać w przyszłych związkach na różne takie czerwone flagi. Jeżeli jesteście takimi rodzicami, którzy myślą, nie zajmuj się tym, tylko nauką, na to masz jeszcze czas, to są głupoty, to jesteście po prostu skończonymi idiotami. Bo to jest bezcenne doświadczenie i jeżeli takie macie podejście i straszycie ciążami czy przemocą, że chłopak, wiadomo, zrobi ci dziecko, albo chłopcy zawsze tylko się bawią dziewczynami, bo dziewczyny są zawsze głupiutkie, to taka ciekawostka dla was. Chłopcy nie mają monopolu na przemoc w związkach, dziewczyny też potrafią się znęcać psychicznie, czasem nawet fizycznie nad chłopakami. Naprawdę, tak, dziewczyny też tak potrafią. Także nie gadajcie proszę, że chłopcy to zawsze bad boye, a dziewczynki to zawsze są takie głupiutkie, naiwne. Niestety wiem, że wciąż jeszcze jest wielu ludzi o konserwatywnych poglądach, którzy tak myślą i potrafią skrzywić swoje dzieci na lata, karmiąc takimi właśnie seksistowskimi, konserwatywnymi, durnymi przekonaniami. Mijają lata i masz na przykład nie udało się gimnazjum. Myślisz sobie, uda się w liceum. Nie udało się. W liceum, dobra, studia. Też się nie udało. I co teraz? Już studia to jest chyba taki ostatni etap, że jest taka duża grupa ludzi, gdzie można z kimś wejść w relację, potem już w czasie pracy to inaczej się poznaje tych ludzi. I co? Twój dalszy kuzyn czy kuzynka ma 15 lat i ma chłopaka. Twoi znajomi mają 22 lata
biorą ślub. Twój kolega ma 25, jest już w drugiej relacji, a ty masz 28 i nigdy nie byłeś ani nie byłaś w związku. Nigdy nie trzymałeś czy trzymałaś chłopaka czy dziewczyny za rękę. No i wściekłość, frustracja, agresja, izolacja. Kto według mnie zawalił? Po pierwsze, jeżeli chodzi o inceli, zarówno mężczyzn i kobiety inceli. Zawalili opiekunowie i rodzice za zaniedbanie psychiczne swojego dziecka. Po drugie, zawalili nauczyciele. Nauczyciele w polskiej szkole, którzy tylko zakuć, zdać, zapomnieć, zaliczyłeś sprawdzian, okej. Nie zaliczyłeś, to masz 1. Nie zaliczyłeś 2, masz 1. Nie zaliczyłeś 3, masz 1. Nie wiem, co się dzieje. No, tyle powiesz, nie wiem, co się dzieje. Bo w polskiej szkole to jedynie to może myślimy, że no, pogorszyły mu się oceny. No to jest albo leniem, albo jest człowiekiem upośledzonym intelektualnie. Ale to, że może na przykład mieć depresję, zaburzenia psychiczne, że może dotknęło go jakieś nieszczęście i psychika nie jest do nauki przygotowana, bo na naukę się też składa emocjonalność, nie tylko intelekt, ale i emocjonalność, to już szanownym nauczycielom i nauczycielkom do głowy nie przychodzi. Ja wiem, że oni też nie mają łatwo, bo też mało zarabiają i też są sfrustrowani, ale to nie usprawiedliwia wszystkiego, naprawdę. Bo jeżeli nie potrafisz pracować z dziećmi, z młodzieżą, sytuacje społeczne cię przerastają, to na litość nie bądź nauczycielem. Nie bądź. Idź gdzie indziej pracować, gdzie nie trzeba z ludźmi pracować. Kto jest jeszcze dalej winien? Na szczęście to się u nas zmienia, ludzie się odsuwają od kościoła, ale jak ktoś miał te 20 parę, 30 lat, to w miarę dorastania Kościół. Kościół, który nie był, nie jest, ja wiem, że są ludzie, którzy temu zaprzeczą, jednakże uważam, że w większości przypadków nie był wsparciem dla dzieci i młodzieży. Uważam, że lekcje religii czy msze święte raz w tygodniu w polskich rodzinach, bo tak trzeba, bo tak robią normalni ludzie, bo co ludzie powiedzą, i wysłuchiwanie o tym, że prezerwatywa to jest grzech śmiertelny, że nie wolno się rozwodzić, że myśli o charakterze erotycznym to jest grzech. To naprawdę robi sieczkę w mózgu i może by, nie wiem, zamiast człowiek ma jakieś pewne problemy z nauką, w rodzinie, z rówieśnikami, no i zamiast jakiegoś wsparcia to słyszy na kazaniach taki 15-latek, że Unia Europejska to zło, że Zachód to zło, że krzyż Ankh, czyli ten krzyż egipski jako symbol na naszyjniku to jest zło. Ja sama mam taką historię, że miałam 15 lat i przeżywałam coś bardzo ciężkiego i w akcie desperacji powiedziałam to księdzu na spowiedzi, no bo a nuż widelec, może jakieś słowo wsparcia usłyszę, to usłyszałam, no ale zaraz się msza zaczyna, konkretne grzechy, powiedz jakie masz i pamiętaj, że zawsze trzeba święta z Jezusem spełniać. No także do diabła z wami wszystkimi. A jak pójdziecie do piekła, to Lucyfer się was przestraszy. I kto jeszcze zawalił? Uważam, że radykalne feministki.
zarówno konserwatyzm obyczajowy, czyli że mężczyzna ma być twardy, mężczyzna nie powinien okazywać emocji, ma być stoicki, a dziewczynki są zawsze kruche, delikatne, dziewczynki mają być skromne, skromność skarb dziewczęcia jest złem. I uważam, że też się może do tego przyczyniać, bo się nie uczy chłopców i młodych mężczyzn, że mają prawo do słabości, do emocjonalności, do kruchości, do depresji i że mogą prosić o pomoc. I drugie, radykalna lewica, radykalny feminizm. Bo taki feminizm spod znaku, że nieważne, czy jesteś kobietą, mężczyzną, czy tam teraz osobą niebinarną, ważne, co sobą reprezentujesz, jaką masz wiedzę, jakie masz umiejętności. Każdy człowiek ma prawo do swoich emocji. Mężczyzna może być delikatny, emocjonalny, opiekuńczy. Jest to coś wspaniałego i dobrego. Może być nauczycielem w szkole podstawowej i być szanowany, lubiany i opiekuńczy w stosunku do swoich uczniów. Jak i kobieta może być męska, stanowcza, mieć twardy charakter i nie dać sobie w kaszę dmuchać, a nie skromność skarb dziewczęcia. Dziewczyna ma być skromna, delikatna, nie wychylać się. Ja jestem za takim feminizmem, ale radykalny feminizm spod znaku, na przykład, ja to mówiłam na swoim kanale, że pani Agnieszka Holland w czasie pandemii pisała, że w ramach sprawiedliwości dziejowej kobiety powinny rządzić i to kobiety powinny być tylko wybierane, mężczyźni powinni mieć prawo głosu, ale nie żeby byli wybierani, tylko teraz kobiety mają rządzić, że w ramach pewnych struktur władzy w przeszłości, kiedy to kobiety były pozbawione praw wyborczych, że teraz kobiety mają rządzić, że teraz kobiety są najlepsze, kobiety zawsze sobie radzą, kobiety to są takie heroiny, kobiety są bardziej rozwinięte emocjonalnie, intelektualnie, kobiety sobie świetnie radzą w nauce. No i to jest za kobietami? Czy takie mówienie, że kobieta super sobie radzi zawsze w nauce, jest super emocjonalnie rozwinięta, jest super intelektualnie góruje nad mężczyznami. Dlaczego nie mówicie o kobietach, dziewczynach, które sobie słabo radzą w nauce? Dlaczego nie powiecie o tym, że kobieta też może być Piotrusiem Panem? Dlaczego nie powiecie o tym, że kobieta może nie chcieć iść na studia, może chce zostać stolarzem i to też jest okej, a nie, że dziewczyny tylko na studiach mają iść. Radykalny feminizm, który uważa, że takich inceli, że incele to są mizogini i że oni powinni być zamknięci w ośrodku specjalnym i być całkowicie izolowani, że to jest reakcyjny element, którego się trzeba pozbyć. No ludzie, to w ogóle oni stali się mizoginami nie dlatego, że oni od razu sobie tak wymyślili, że nienawidzą kobiet, tylko to był pewien proces. I to są ludzie zaburzeni psychicznie i emocjonalnie, którzy zostali zaniedbani psychicznie i którym nikt wcześniej nie pomógł. I mam dosyć właśnie takich radykalnych feministek, że faceci to powinni się sami sobą zająć. Bo to nie jest problem kobiet, że faceci mają takie problemy. No faceci krócej żyją, no bo nie chodzą do lekarza. No takie są konsekwencje. Nie. Nie. I trzeci raz nie. My wszyscy, mężczyźni, kobiety, czy ludzie o innej tożsamości płciowej, my wszyscy żyjemy
ze sobą na tym świecie. Nasze drogi się przecinają i my musimy ze sobą współpracować i wzajemnie sobie pomagać. I uważam, że to są te środowiska, ci ludzie, którzy nawalili. Nie wiem doprawdy, jak pomóc tym ludziom, którzy w taką czarną dziurę wpadli, w taką otchłań jak Balrog z Władcy Pierścieni, jak spadał z Gandalfem. Spadał i nie mam pojęcia. Ale jest to wielka, ogromna porażka społeczeństwa, która do czegoś takiego doprowadziła. I zachęcam wszystkich Was, jeżeli jesteście dociekliwi, analityczni, jeżeli leży Wam na sercu dobro wszystkich ludzi, przeczytajcie tę książkę. I wszyscy wspólnie zastanówmy się, jak pomóc tym ludziom. I wszystkim nam to wyjdzie na dobre. I pomóżmy cierpiącym, chorym ludziom, żeby wszyscy prowadzili szczęśliwe i spełnione życie. I tego wszystkim Wam życzę. Jeżeli uważacie się za inceli, to możecie do mnie pisać na Facebooku, możecie do mnie napisać w folderze inne. Mogę Wam też coś napisać ze swoich doświadczeń, bo mam pewne też doświadczenia negatywne związane z tym, że pewne osoby, które powinny mnie czegoś nauczyć pozytywnego, to albo mnie nie nauczyły, albo totalnie wykrzywiły osąd rzeczywistości. Nie gwarantuję, że zawsze odpiszę, bo moja doba ma 24 godziny i różne mam zajęcia, ale szanujmy się wszyscy i wspierajmy się nawzajem i zwróćmy uwagę czasem na cierpienie drugiego człowieka. I nie mówmy, że wszyscy mamy jakieś choroby, że życie jest ciężkie. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Tylko czasami po prostu wystarczy tego człowieka wysłuchać, usiąść, wysłuchać, nie oceniać, nawet nie doradzać. Wystarczy, że usiądziesz i po prostu z tym człowiekiem będziesz. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej książce, co myślicie o tym temacie. Może znacie osobę, która ma takie problemy, może sami macie takie problemy. Zapraszam wszystkich do dyskusji. Jeżeli komentarze nie będą obraźliwe, czy jakieś przemocowe, możecie pisać o czym tylko chcecie, jak chcecie. Pozdrawiam wszystkich. Dobrego dnia.